Rozpoczniemy od pierwszego z nich. Planeta wirusów. Wszystkie scenariusze zawierają na samym początku odpowiednie teoretyczne wprowadzenie, w którym dowiadujemy się, jakie są założenia scenariusza, w jakim kontekście należy go analizować. Jest tam m.in. też słowniczek zarówno zagadnień biologicznych, jak i pedagogicznych, tak żebyśmy, gdy mówimy o jakimś zagadnieniu, wiedzieli, jaka definicja danego zagadnienia dotyczy. Wszystkie scenariusze są podzielone na lekcje. W każdej lekcji jest kilka aktywności. Oczywiście to, ile Państwo będą z nich realizować, zależy od Państwa. Mogą Państwo zrealizować wszystkie, mogą tylko część. Przy każdym scenariuszu oczywiście też jest zawarta informacja, ile godzin lekcyjnych on zajmuje w tej pełnej formie. Przy scenariuszu Planeta Wirusów na początku zajmiemy się zagadnieniami, czym jest wirus. Następnie porozmawiamy o ich prostej budowie i skomplikowanych relacjach, a na końcu o chorobotwórczości, czyli wirus versus układ odpornościowy. Na początku każdej aktywności, którą będziemy proponować, jest pytanie problemowe i tak też powinny być dane aktywności realizowane, tak żeby rzeczywiście uczniowie dociekali, jak rozwiązać dany problem, jak na niego odpowiedzieć. W lekcji czym jest wirus, zaczynamy od pytania problemowego, jakim jest czym jest życie, jakie są cechy materii ożywionej i nieożywionej. Pytanie trudne, wręcz filozoficzne, ale też, jak Państwo pewnie też mają takie doświadczenie ze szkoły, dyskusja na ten temat z uczniami może być bardzo ciekawa. Tutaj proponujemy, aby na początku negocjować znaczenie terminu życie. Uczniowie w parach na przykład tworzą swoje definicje, a następnie dyskutujemy te propozycje na forum klasy. Interesująco zaczyna być, gdy próbujemy podważać te ich propozycje przy pomocy różnych przypadków granicznych, które występują. Czyli na przykład, czy organizmy bezpłodne, jak muł, czy on w takim razie żyje? Bo jeśli zakładamy, że jak żyje, to się rozmnaża, no to czy muł, który jest bezpłodny, to jest również żywym stworzeniem. A co w przypadku niesporczaków? Co w przypadku organizmów przechodzących w stan życia uśpionego, tzw. anabiozy? Czy taki niesporczak w stanie anabiozy żyje, czy też nie? Aby podsumować tę część, to proponujemy stworzenie takiej listy cech materii ożywionej i nieożywionej. Mogą uczniowie wykonać ją sami, mogą też skorzystać z infografiki. Infografiki do lekcji również znajdują się na platformie Fotodentro. Podążając dalej, to przechodzimy już do przykładu naszych wirusów. I możemy się zastanowić na przykładzie wirusów, czy one żyją, czy nie, i przyporządkować różne cechy wirusów do właśnie cech materii ożywionej, czy też nieożywionej, a następnie razem z uczniami podjąć decyzję, do której grupy wirusy należą. Całość możemy podsumować debatą oksfordzką, w której problemem będzie to, czy wirusy właśnie należą do świata ożywionego lub nieożywionego. Można też zaproponować inny problem, czy wirusy zmieniają świat na lepsze.
Aby się przygotować do tej debaty, polecamy właśnie infografiki z argumentowania i zasad debaty oksfordzkiej, gdzie uprościłyśmy te zasady tak, żeby one były łatwe do zastosowania na lekcji. I tu boks do argumentowania, który Państwo na pewno kojarzą. W przygotowaniu do debaty możemy właśnie rozpocząć od tego. Zanim podzielimy uczniów na grupy, możemy rozdać te puste boksy i poprosić uczniów o stworzenie argumentów. W ten sposób oni już zaangażują się w problem, nie wiedząc, po której stronie debaty będą się opowiadać. I na końcu każdych proponowanych lekcji, wszystkich proponowanych lekcji, są zadania ewaluacyjne. Czasami to są zadania z matury, czasami to są też zadania autorskie zaproponowane przez nas. Zawsze jest ta sama konstrukcja, zadanie i proponowana prawidłowa odpowiedź. I po tym wstępie dotyczącym istoty wirusów możemy przejść do tego, jak są wirusy zbudowane oraz w jakie skomplikowane relacje wchodzą i z kim. Jedną z pierwszych proponowanych aktywności jest burza mózgów. Zdobycie doświadczeń naszych uczniów, gdzie możemy spotkać wirusy, a gdzie ich nie spotkamy zazwyczaj, gdzie jest ich najwięcej. Tu proponujemy to w formie Think, Pair, Share, gdy uczniowie pracują w parach, dzielą się w parach swoimi doświadczeniami, a następnie konstruują mapę myśli. W infografikach również podajemy krótką instrukcję do tworzenia takich map myśli. Kolejną aktywnością, którą proponujemy, jest aktywność wokół pytania problemowego, dlaczego warto myć ręce wodą z mydłem. Jest to aktywność, mimo że może się wydać bardzo prosta, ale jest to aktywność zarówno dla szkoły podstawowej, jak i liceum. Pokazuje, dlaczego to ciągłe mycie rąk jest tak szalenie istotne. Potrzebne materiały to folia aluminiowa, taśma dwustronna, masło, nóż do masła i taka posypka na ciasto, najlepiej wielokolorowa, miska, ciepła woda, ręcznik papierowy, mydło i łyżka. Najpierw tworzymy dwie małe kulki z folii aluminiowej, następnie obklejamy je taśmą dwustronną. Na jedną z tych kulek z taśmą dwustronną dajemy masło i obtaczamy tą kulkę w posypce. To samo robimy z drugą kulką. Gdy już mamy w ten sposób przygotowane obie te kulki, właściwie oba modele powinnam powiedzieć, wkładamy je do ciepłej wody i po około 2-3 minutach mieszania i wyjęcia tych kulek na papierowy ręcznik powinniśmy zobaczyć różnicę, że ten model, w którym było masło, stracił tą swoją posypkę, a w drugim przypadku nie. Co jest bardzo ważne przy tej aktywności, należy zwrócić uwagę uczniom, że ten model z masłem jest to wirus, który ma osłonkę lipidową, natomiast ten model, gdzie nie było masła, to jest wirus bez osłonki lipidowej. W ten sposób nasi uczniowie będą mogli sobie zobrazować, dlaczego mycie rąk w kontekście infekcji wirusowej jest tak ważne. Instrukcja jest również przedstawiona w materiale wideo na YouTube, który jest tu załączony. A gdy już zrealizujemy tą część taką modelową i praktyczną, możemy znowu wrócić do rozważań teoretycznych, gdy zastanowimy się, jak w ogóle wirusy są w stanie przetrwać w komórkach. Z pewnością analizowali Państwo z uczniami założenia cyklu litycznego i lizogennego. Tu jest proste podsumowanie, można to zrobić przy pomocy infografiki, można też stworzyć takową samodzielnie. Inny problem, i muszę przyznać, że to jest jeden z moich ulubionych, to rozważania nad wirusami pod kątem ekologicznym.
czy wirusy są pasożytami, parazytoidami, czy też może drapieżnikami. W świetle przedstawionych definicji mają nasi uczniowie określić, do której z tych grup wirusy należą. To muszę przyznać, bardzo ciekawie wychodzi i jednocześnie jest małą powtórką z ekologii, na przykład ze szkoły podstawowej. Na końcu zadania ewaluacyjne.